Witam Was serdecznie. Dzisiejsze czytanie to co warto wiedzieć już teraz. Zobaczymy, co karty chcą przekazać na ten moment, na jaką informację chcą zwrócić uwagę. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, który Cię przyciąga. Może być to czasem więcej niż jeden wybór, to znaczy, że te informacje są w kilku miejscach. Jeżeli masz z tym problem, zatrzymaj film, zamknij sobie oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów, otwórz oczy i poczuj serce. A ja zapraszam do pierwszego wyboru. Wybór pierwszy. Co warto wiedzieć już teraz? Co nam tutaj karty chcą pokazać? Co ta karta nam tutaj mówi? Mówi, że zawsze, gdziekolwiek wyruszamy, jakąkolwiek chcemy zmianę, to zabieramy ze sobą nasze doświadczenia, przekonania, mechanizmy obronne, te, które uświadomione i tutaj mi mocno mówi te nieuświadomione. Zabieramy nasze doświadczenie życiowe. I co chcę przekazać? Żeby jak najmniej zabrać ze sobą przekonań, które Cię przygnębiają, takich, które wydają Ci się prawdą objawioną. Zawsze tak jest i to jest coś oczywistego. A tutaj ta karta mówi, że pamiętaj, że wszyscy siedzimy w umyśle, w pewnej swojej skrzyneczce. I to, że uważasz, że tak jest, to jest tylko Twoje przekonanie. I zachęca Cię do tego, aby rozpocząć kolejny dzień od przyjrzenia się, ale też od zostawienia pewnych myśli, które są od Ciebie od dłuższego czasu. Zobacz, co się z Tobą skleiło, co uważasz już za swoją tożsamość. Czasem ktoś może zawsze mam pecha. Cokolwiek nie zrobię, to mi się nie uda. Od tak dawna już coś tam jest. A ta karta zachęca, a co by było, gdybyś popatrzyła na swoje życie bez tego? Zostaw te myśli. Jak będziesz chcieć, zawsze możesz do nich wrócić. Ale skoro jesteś tutaj i słuchasz tego nagrania i rezonuje z Tobą w pewien sposób, to może warto spróbować zrobić coś inaczej. Bez tej myśli będzie trudno, nie uda mi się, zawsze tak jest, bo choćbyś podjęła spektakularne działania, choćbyś poszedł nie wiadomo gdzie, jeżeli zabierzesz te mechanizmy, to one będą Ci podkładać nogę. A ta energia, która tutaj przychodzi, ona chce Twojego dobra. A to dobro to jest wyjście poza pewien sposób myślenia i bardzo Cię do tego zachęca, że gdziekolwiek wyruszasz albo na przykład nie masz ochoty podejmować jakiegoś działania, to zrób coś nie z tym obciążeniem. Jeżeli nie wiesz, co to jest za mechanizm, to poprzyglądaj się i powypisuj sobie to, co najczęściej sobie powtarzasz, co jest negatywne, bo gdy to zapiszesz, to zauważysz i będziesz mogła wprowadzać zmiany. No moi drodzy, nic się nie zadzieje, może nic to nie. Czasem się zadziewają rzeczy bez naszego takiego udziału, ale ułatwiamy tą drogę, torujemy ją sobie i pozwalamy, żeby te rzeczy się zadziewały dobre, gdy zyskujemy świadomość tego, co jest z nami sklejone, tak mi przychodzi. No to zobaczmy dalej. Co tutaj? Która talia? Ta talia. Co jeszcze warto dla jedyneczki na ten moment wiedzieć? Co Ci się tutaj chce pokazać? Że patrzenie w punkt, w przeszłość, w negatywne rzeczy nie umożliwi Ci zobaczenia możliwości, innych rozwiązań i dróg, że one są, tylko wydają Ci się czasem nieosiągalne, że to jest za daleko,
Tak, pewne rzeczy wymagają wysiłku, bo poprzyglądanie się swojej sytuacji, przyznanie, że dobrze, tak mam, tak jest, zabieram się za jakiś mały element, poprzyglądam się swojemu myśleniu, bo tutaj bardzo mi się podkreśla Twoje myśli, Twoje nastawienia. I tutaj cały czas bardzo mocno czuję, jeżeli się temu poprzyglądasz, zmieni się Twoja perspektywa, zmieni się Twoja rzeczywistość. Po prostu Ty będziesz kreatorką, kreatorem swojego życia. Jaka rada tutaj? Z której talii? Z tej samej talii. Jaka rada jest tutaj dla Ciebie? Tak, bądź obserwatorem swojego życia. Obserwuj. Zatrzymaj się. W tym skupieniu, zatrzymaniu jest duża siła, ponieważ tylko wtedy zauważysz to, co powtarzasz, jakie masz w sobie mechanizmy, jakie masz zatrzymania. Jeżeli masz możliwość gdzieś wyjazdu na chwilkę, oderwania się od tego, zrób to. Dlatego, że czasem perspektywa nam się zmienia, bo tutaj spoczymy taki odpoczynek, takie zatrzymanie. Jeżeli potrzebujesz pomocy fachowca, sięgnij. Tutaj podpowiada, czy to naturoterapeuci, czy psychoterapię, to co poczujesz, czy poszukaj ludzi. W internecie jest bardzo dużo informacji, ale pamiętajcie, to tak samo jak czytanie kart jest ogólne, ma Ci dać inspirację, jest dla wielu ludzi, którzy to wybrali, więc każdy jakąś tu część ma dla siebie i to nie jest dokładna, to jest wskazówka tylko, ale to nie jest to, co usłyszy Twoją duszę i pomoże Ci przejść. Do tego są inne narzędzia i do tego Cię właśnie zachęcam. Zobacz, sprawdź. U jednych to będzie wyjazd i wypoczynek i już zaczną się rzeczy dziać. Nie potrzebują czegoś głębszego, bo moi drodzy, przechodzimy bardzo różne etapy w życiu, różne sytuacje, czasem bardzo trudne i naprawdę ciężko czasem samodzielnie się poprzyglądać. Więc jeżeli tego słuchasz i to odczuwasz i od dawna jest u Ciebie problem, to poszukaj kogoś, z kim przejdziesz tą drogę, bo ją przejdziesz, bo tutaj jest wskazywany, jeżeli będziesz chcieć i trafiłeś na to i to z Tobą rezonuje, to jest to do zrobienia, no, ale jest tutaj praca do wykonania. To nie spadnie samo. Tak? Jak sobie tutaj wspomóc jeszcze? Przychodzi mi takie mocne wyciszenie. Wycisz się od wszelakich agresywnych, głośnych rzeczy. Czy to jest głośna muzyka, towarzystwo bardzo głośne, jakaś rywalizacja, to może być nawet rywalizacja taka w głowie, ja pójdę, ja to zrobię, ja coś tam dokonę, coś udowodnię. Tutaj jest bardzo potrzebne wyciszenie, zatrzymanie, powrót do siebie, zobaczenie, czy sobie poradzisz samodzielnie, czy jest potrzebna pomoc kogoś z zewnątrz. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc pamiętaj, weź tylko to, co z Tobą rezonuje, zadbaj o siebie, zatroszcz się, bądź dla siebie najlepszym przyjacielem. Dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków i życzę Ci wszystkiego dobrego. A my przechodzimy do drugiego wyboru. Tutaj mi się te karty. I drugi wybór, co warto wiedzieć już teraz. Tutaj tak odczuwam, zobaczymy co będzie dalej, ale taki początek w pewnym sensie troszkę podobny do pierwszego wyboru. Zwracaj uwagę na swoje myśli, to takie wspólne. Zwracaj uwagę, nie wszystko co myślisz jest prawdą. Nie wszystko co myślisz ma być tak realizowane. Tutaj mówi mi tak mocno, otwórz oczy na swoje myśli, poprzyglądaj się, jest inna perspektywa. Ten sposób myślenia nie doprowadzi Cię do punktu, w którym chcesz być, więc należy się zatrzymać. To nie okoliczności zewnętrzne, to nie świat, to nie ludzie. To Twój sposób myślenia.
I tak jak doprowadza Cię do tego punktu, to jak zmienisz, otworzysz oczy, zaobserwujesz siebie, to doprowadzi Cię też w inne miejsce, więc warto na to zwrócić uwagę. Dobra, ta talia dla Was. Co tu jeszcze? Na co warto tutaj zwrócić uwagę? Na cierpliwość. Tylko gdy zaczniesz się przyglądać sobie, światu, temu, co stworzyłaś do tej pory, będziesz w stanie zobaczyć, co chcesz zostawić, co już trzeba puścić, co już jest nie dla Ciebie, co Ci już nie służy. I tutaj mocno wskazuję, masz w sobie niesamowitą siłę i ochronę sił wyższych. Jeżeli pozwolisz sobie zatrzymać się, poprzyglądać się swojemu życiu, dasz sobie na to czas, cierpliwość, nie wszystko już teraz w tym momencie, to pójdzie to wszystko na Twoją korzyść. Naprawdę ta droga zacznie się robić coraz łatwiejsza dla Ciebie, te wybory też. Tylko tutaj mocno mi się cały czas podkreśla, otwórz oczy. Bo ślepo czemuś ufasz, jakimś myślom, jakimś tam poglądom, takim jakby one po prostu w tym Twoim umyśle już tak dawno mieszkały. Dobrze, co jeszcze, co warto tutaj? Że czasem musimy się z pewnymi rzeczami pogodzić. Nie ma możliwości zostawić tego, co jest i zbudować czegoś nowego. Że to, co odchodzi, to nie jest koniec świata, tylko początek nowego świata. Że to Cię nie zabije. To pozwoli Ci się przenieść w sytuacje, które będą dla Ciebie lepsze. Nawet jeżeli na początku możesz myśleć, że to coś strasznego. Pewne rzeczy, jeżeli nie będziesz chciał puścić, to i tak będą się zadziewać rzeczy. One będą wtedy dla Ciebie trudniejsze. Bo gdy coś usilnie trzymamy tak bardzo mocno, to gdy nawet odrobinka z tego odpadnie, to czujemy duży ból. A tutaj jest, zobacz, co można zmieniać. I jak Ty będziesz wykonywać to własną świadomością, w pełni świadomie, patrząc na swoje myśli, na swoje życie, to Ty będziesz decydować, w jaki sposób to wszystko wygląda. I karta rada też chce przyjść z tej talii, więc proszę bardzo. I tu mi się wysuwa. Rób wszystko bardzo spokojnie, w zgodzie ze sobą, ze swoim organizmem. Spędzaj czas w przyrodzie, w naturze, odpoczywaj. Pamiętaj, że jak czasem trzeba zadziałać, to trzeba zadziałać. Pamiętaj, że czasem na coś też trzeba wydać pieniądze. Jeżeli to Ci jest potrzebne, pomocne, to użyj też tego, bo robisz to dla siebie, nie robisz tego dla kogoś innego. I tu jest mocno podkreślone, chodzi o Twoje życie. I masz się kierować właśnie tym swoim życiem. Jeszcze jedną kartę radę. Zakochaj się w życiu, zakochaj się w sobie, zakochaj się w swoich decyzjach. Tak bym sobie to ułożyła. Że jak zaczniesz się przyglądać temu swojemu życiu, to zobaczysz, że to chce, tamto chce rozwijać. Zacznie Ci to sprawiać przyjemność, że zostawianie tych pewnych trudnych elementów zacznie być dla Ciebie coraz bardziej łatwiejsze. Zaczniesz czuć się coraz lepiej. Czyli nawet to, co teraz wydaje Ci się takie, jak to zostawić, jak to możliwe, takie coś trudne, to coś odejdzie. Tak, ale wejdą nowe jakości. Tak wyciśniesz taką mądrość życiową, tak zaczniesz zostawiać właśnie, czy ludzi, którzy Ci szkodzą, czy przekonania, sytuacji. Będziesz budować nowe jakości w swoim życiu. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje, dbając o siebie, o swoje najwyższe dobro
A ja dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Dbaj o siebie, życzę wszystkiego dobrego. I przejdziemy do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Chcę tutaj powiedzieć, co warto wiedzieć już teraz. Że czasem w życiu trzeba między czymś balansować. Że życie to jest takie, że czasem mamy na coś wpływ, a czasem nie mamy. W tym sensie, że musimy zostawić Bogu, sile wyższej, jakkolwiek i w cokolwiek wierzysz, tą decyzyjność. I się przy tym wyciszyć, zaufać. Jeżeli coś się wydarza teraz w ten sposób, to się temu po prostu poprzyglądać, zaobserwować to. Nie wykonywać drastycznych ruchów, ponieważ masz w sobie siłę bardzo dużą i masz intuicję i możesz to wszystko połączyć ze sobą. Tylko potrzebne Ci jest wyciszenie, taki wgląd w siebie, aby wybrać, czego w tym momencie chcesz. Bo życie, ten nurt życia ten pokazuje, płynie, są wybory, bo będą się pojawiać przed Tobą, może już są różne wybory i Ty będziesz bardzo dobrze wiedzieć, co zrobić, gdy właśnie się tak w tym zatrzymasz. Zaufasz, że to, co do Ciebie przychodzi na ten moment, jest Ci po coś potrzebne i Ty za moment będziesz wiedzieć, o co chodzi. Bez tutaj, żeby nie było takiej szarpaniny wewnętrznej. Dobra, co warto wiedzieć już teraz? Z jakiej talii? Z tej talii, dobrze. No to zobaczymy, co tutaj dla Was. Co warto wiedzieć już teraz? Jaka tu informacja jeszcze dla Was? Że przyjdzie do Ciebie rozwiązanie. Jeżeli teraz masz dylemat, to przyjdzie do Ciebie rozwiązanie, przyjdzie taka myśl i poczujesz ją w ciele też. Tutaj tak mi mówi, żeby się nie niecierpliwić, tylko być otwartym na to. Otwórz się na to, co Ci ta intuicja też podpowie. I odpocznij sobie, bo tutaj chodzi o to, żeby było takie rozluźnienie. Cały czas mi się tutaj tak wychodzi, żeby w tym ciele, w umyśle nie było takiego spięcia, nie było takiego wyczekiwania. Odpocznij sobie i poczujesz rozwiązanie, które masz wziąć. Może nawet już niektórzy mają w umyśle dwie opcje, tak? Dwie możliwości jakieś, nie wiedzą, którą wybrać. Mogą mieć jakieś dwie oferty nawet i nie wiedzą, o co chodzi. A to ja mówię tak, pozwól sobie odpocząć, popatrzeć na to z takim spokojem i przyjdzie do Ciebie takie nagłe olśnienie, takie poczujesz to w ciele, że to jest to. Jak będziesz się napinać, to będziesz się szarpać między jednym a drugim. Dobra, jaka rada tutaj jeszcze dla Was przy tym wyborze trzecim? Tak, cały czas mówi właśnie poprzyglądaj się, wycisz się, zrelaksuj. Ale to nie jest relaks przed telewizorem. To jest dobrze się wyśpij, idź na spacer, poprzebywaj na łonie natury, po prostu, żeby ten umysł nie był przebodźcowany, żeby Twoje emocje nie były przebodźcowane, żeby tego nie było za dużo. Przyjrzyj się tym sytuacjom, odpuść to i przyjdzie ta odpowiedź. Co tu jeszcze?
Jeszcze. Tak, no cały czas mi wychodzi to samo i naprawdę będzie z tego obfitość. Podejmiesz dobre decyzje, przyjdą do Ciebie dobre rzeczy, tylko no, trzeba się wyciszyć, dać sobie czas, zrelaksować się i poczujesz tą odpowiedź. No nie ma możliwości, wszędzie tu wskazuje, że ona po prostu przychodzi, więc jeżeli masz jakiś dylemat w sercu, jakieś wybory, jakieś napięcia, pozwól, aby to spokojnie do Ciebie przyjdzie wtedy, jeżeli będzie mniej bodźców. Nie scrolluj telefonu, idź wcześniej spać. W zależności jakie duże masz napięcie w ciele, tyle to będzie wymagało troszkę czasu. Weź to, co z Tobą rezonuje, bo jest to czytanie ogólne, energetyczne. Zadbaj o siebie. Życzę Ci wszystkiego dobrego.